No i znowu nie wiadomo, dla kogo jest ten odcinek, bo nie wiem, jak nazwać ludzi od palców. Jak ktoś ma jakiś pomysł, jak się nazywają od palców, to proszę pisać w komentarzykach. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie drugiego dnia naszej trylogii, trzydniowej trylogii palcowej. Słowa nie muszę przedstawiać, bo ciągle jesteśmy w słowie daktylos palec, tylko oczywiście szukamy go teraz w innym miejscu. Skoro doświadczaliśmy w poniedziałek, albo szukaliśmy doświadczenia bliskości Boga, to chciałbym, żebyśmy teraz to przełożyli dalej. Przełożyli na inne rzeczy, bardzo się z tym wiążące, a wręcz z tego wypływające. Więc pamiętacie człowiek, że jest bogaty człowiek, który tam mieszka sobie w bogatych domach, a u niego u progu drzwi umiera Łazarz, tam psy go liżą i w końcu umiera. I chodzi mi o taki fragment, gdzie jak pamiętacie, bogaty człowiek trafia do piekła, tam w tym piekle w jakimś takim garze się gotuje, jest mu strasznie gorąco i strasznie go boli i woła tam, widząc na górze Łazarza, który umarł i który leży tam już na niebiańskich różnych tapczanach. Prosi tego Łazarza, mówi to do Abrahama konkretnie, mówi: Abrahamie, Abrahamie, pozwól tutaj Łazarzowi, żeby wziął swój mały palec i żeby mi wsadził jakby do tego mojego wrzątku, żeby dotknął mojego języka i trochę sprawił, że mi odejdzie ta gorącość, to parzenie. Czyli prosi o pewnego rodzaju, no właśnie, ulgę w cierpieniu. To jest właśnie palec na dzisiaj, ten drugi palec. Otóż, moi drodzy, nie tylko Pan Jezus ma takie palce, które dają czułość, które dają intymność, dają ulgę, dają uzdrowienie, ale my też mamy takie palce. I właśnie ten bogaty tam leżący w tym piekle bardzo prosi o tą odrobinę tej ulgi, właśnie wyrażonej w palcu Łazarza. Kochani, pomyślcie, czy jest w waszym życiu dużo takiego dawania ludziom czułości, delikatności, ulgi w ich cierpieniu. Tak, wiem, że niektórzy oczywiście na pewno robicie tego mnóstwo, dla niektórych to jest w ogóle misja życiowa, ale chciałbym szczególnie do tych, którzy nie mają trochę takiego doświadczenia. Gdzie jest w twoim życiu taka czułość? Czy masz kogoś, i nie chodzi mi tu tylko i wyłącznie o żonę, chociaż czasem to jest naprawdę pierwsza potrzeba, czy męża, czy dziecko, tylko też chodzi o innych ludzi, takich, których spotykasz na ulicy. Czy potrafisz być, czy chcesz, czy próbujesz być dla nich czuły, delikatny i tak dalej. Czasem oczywiście nam się wydaje, ale co tam da jakiś tam mój taki drobny gest czegokolwiek? Albo nawet sobie mówimy, to nic w ogóle nie da, to nikomu w niczym nie pomoże, albo nie umiem. W tej Ewangelii, w tym przypowieści w ogóle jest bardzo ładne to, że tam tak jak potem mówią aniołowie bodajże chyba, mówią, że, czy tam Abraham, że to nic nie da, że on nie może tam zrobić żadnej ulgi. Ale to pragnienie w każdym człowieku jest, żeby był ktoś, kto mi trochę ulży. Pomyśl, rozejrzyj się dzisiaj dookoła. Może to jest właśnie po to ten dzień dzisiejszy. Rozejrzyj się dookoła i zobacz, czy gdzieś ktoś nie potrzebuje jakiejś ulgi. Nie trzeba komuś pomóc. Wziąć tego swojego właśnie małego palca i ulżyć jego cierpieniu, jego męce, jego... Wiem, że nie zaradzimy całemu złu świata, no ale albo zaczniemy od jakichś takich drobnych rzeczy, albo nigdy nie zaczniemy i się nic nie będzie zmieniało. Jeżeli chcemy doświadczać czułości Pana Boga, a to dobrze, że chcemy doświadczać, to musi wiązać się z tym, że my sami będziemy chcieli tę czułość przekazywać dalej. Ja wiem, część z nas mówi, ale ja od Pana Boga nie doświadczam czułości, to jak mam przekazywać dalej? Czasem mam wrażenie, że jest odwrotnie. Jak Ty zaczniesz okazywać czułość innym, to nagle się na Ciebie wyleje czułość Pana Boga. Więc może jeśli w poniedziałek prosiłeś o czułość i delikatność Pana Boga i o Jego doświadczenie i nic się nie wydarzyło i nie doznałeś, to może właśnie trzeba odwrotnie. Ty dzisiaj komuś okaż tą czułość i zobacz, czy może w ten sposób do Ciebie przypadkiem nie przyjdzie ten Boży palec. A jestem przekonany, że może przyjść. Z takim palcem, naszym palcem, dzisiaj cały dzień pochodźmy. Mówi się tak, że jak coś się stanie takiego wyjątkowego, albo ktoś jest uratowany w jakiś taki prawie cudowny sposób, to że palec Boży, nie? No bo to jest taki fragment też z Ewangelii, nie będę o niej mówił, bo on jest zbyt taki oczywisty. Tam, gdzie Pan Jezus mówi, że ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, nie? To jest taki jakby znak mocy Bożej, nie? Takiego działania Bożego. No, tak się mówi. Ale mądrze powiedziałeś teraz tak. Ja? No. Dziękuję. Rzadko, bo rzadko, ale jak już czasem Ci się uda, to... No, dobrze.